Prawie 60 tysięcy złotych. Tyle możecie zaoszczędzić kupując całkowicie nowego Volkswagena Tiguana, korzystając z naszego serwisu findcar.pl. Nie wierzycie? Proszę bardzo, konkretny przykład auta, które stoi u dealera i na Was czeka. Ma pod maską 2-litrowego diesla 193-konnego. Sprzężony jest on z 7-stopniowym DSG i ma napęd na 4 koła. W dodatku jest to najbogatsza w cenniku wersja Airline Plus, która na pokładzie ma m.in. wyświetlacz head-up, fotele z masażem czy reflektory IQ Light HD Matrix. Tak skonfigurowany Tiguan według cennika tego oficjalnego potrafi kosztować niemal 257 tysięcy złotych. Ale konkretnie ten egzemplarz dealer z Wrocławia wystawił za niecałych 200 tysięcy złotych. Więc kupa hajsu dzięki findcar.pl zostaje Wam w kieszeni. I zostańcie z nami, ponieważ tego typu okazji i ofert mamy znacznie więcej i ich przykłady podamy za chwilę. Debiutujący w 2007 roku Volkswagen Tiguan nie był wprawdzie pierwszym na rynku kompaktowym SUV-em, ale idealnie wstrzelił się w dynamicznie tworzącą się modę na tego typu samochody. Dla producenta z Wolfsburga ten model był przetarciem szlaków na rynku crossoverów. I jak się później okazało, ten szlak został przetarty bardzo udanie. Na kanwie jego sukcesu powstały inne auta tego typu: T-Roc, T-Cross, Taigo czy Tayron. Mimo obfitej gamy nieco wyżej zawieszonych modeli, Tiguan obok T-Roca jest kluczowym elementem w statystykach sprzedaży niemieckiej marki. Klienci doceniają w nim masywną sylwetkę, praktyczność i solidność technologii Volkswagena. Biorąc pod uwagę takie połączenie, trudno się dziwić, że Tiguan cieszy się rzeczywiście dużym zainteresowaniem. Trudno się też dziwić, że tak chętnie wchodzicie na nasz portal findcar.pl, bo mamy tam ponad 31 tysięcy ogłoszeń z samochodami używanymi i nowymi wyłącznie od autoryzowanych polskich dealerów. Więc wpadajcie na findcar.pl i sprawdzajcie, ile możecie zaoszczędzić na zakupie auta, które sobie wymarzyliście. Najnowsza, trzecia generacja Tiguana zadebiutowała na rynku w 2024 roku. Względem drugiego wcielenia auto nieznacznie urosło, choć nie rozstaw osi, bo ten pozostał taki sam. Tiguan mierzy teraz 4,54 m przy rozstawie osi wynoszącym niespełna 270 cm. Z jakimi autami konkuruje? Biorąc pod uwagę popularność segmentu kompaktowych crossoverów, łatwiej byłoby wymienić, z jakimi autami to auto nie rywalizuje. Jednakże głównymi konkurentami w wyścigu o klientów dla Tiguana są m.in. Kia Sportage, Hyundai Tucson, Toyota RAV4 czy Renault Austral. Trzecia generacja kompaktowego SUV-a z Wolfsburga została narysowana w zgodzie z nowym językiem stylistycznym marki. Wystarczy spojrzeć na Volkswagena Passata i na Tiguana, by dostrzec stylistyczne podobieństwa. Nowe wcielenie w porównaniu z poprzednim zrobiło się bardziej obłe, a sylwetka wydaje się być nieco smuklejsza i dłuższa. Z przodu i z tyłu dominują popularne dziś świetne blendy idące przez całą szerokość auta, a sylwetkę podkreślają felgi, których rozmiar w zależności od wersji wyposażenia wynosi od 17 do nawet 20 cali. Wnętrze Tiguana to kalka z innych modeli marki. W centralnym miejscu deski rozdzielczej króluje ekran systemu multimedialnego MIP4 o przekątnej prawie 13 cali lub opcjonalnie nawet 15 cali. Pod nim umieszczono podświetlane suwaki do sterowania i temperaturą i głośnością. Nowością natomiast jest obrotowy kontroler z wbudowanym miniaturowym wyświetlaczem OLED na tunelu środkowym. Służy on do wyboru trybów jazdy, ale też zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności albo wyboru koloru oświetlenia nastrojowego. Kierowca przed sobą bezpośrednio ma zestaw cyfrowych wskaźników Digital Cockpit Pro o przekątnej ponad 10 cali. Volkswagen wyciągnął wnioski z błędów, jakie popełniał w przeszłości i na kierownicy nie znajdziemy już haptycznych przycisków, wróciły tradycyjne, fizyczne. Miejsce na tylnej kanapie jest pod dostatkiem i to nawet dla dorosłych pasażerów, a pojemność bagażnika wynosi aż 652 litry. Chyba że mówimy o odmianie e-hybrid. Wówczas ten bagażnik jest nieco mniejszy, ponieważ jego pojemność ogranicza akumulator znajdujący się pod podłogą. Nadal jednak do dyspozycji mamy ponad 500 litrów przestrzeni ładunkowej. W Tiguanie mamy aż 7 poziomów wyposażenia. Co oferuje każdy z nich? Odmiana podstawowa to Trend.
daje nam 17-calowe felgi, reflektory LED, tylne lampy LED, cyfrowy zestaw wskaźników Digital Cockpit Pro, ekran multimediów, ten mniejszy, czyli niespełna 13 cali, ale ma już on wbudowaną łączność z Apple CarPlay i Android Auto. Do tego tylko jednostrefowa klimatyzacja automatyczna i trochę systemów bezpieczeństwa, np. Front Assist czy Lane Assist. Bogatsza wersja Live dorzuca do tego już 3-strefową klimatyzację z panelem sterowania dla tylnych foteli. Do tego mamy adaptacyjny tempomat ACC z funkcją Stop and Go, asystenta zmiany pasa ruchu, system automatycznego parkowania Park Assist Plus, bezkluczykowy system uruchamiania Keyless Go i automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne. Trzecią odmianę, Live Plus, można nazwać pakietem suplementującym poprzednią odmianę Live, bo dorzuca nam do wyposażenia szyby akustyczne, relingi dachowe, podgrzewane fotele czy lepsze reflektory LED+. Czwarta wersja, Style, oferuje w standardzie 18-calowe felgi aluminiowe, reflektory przednie LED+, połączone z podświetloną listwą świetlną na grillu, tylne lampy trójwymiarowe LED, komfortowe fotele przednie Ergo Active z podgrzewaniem i pneumatycznym masażem, a do tego bezkluczykowy dostęp Keyless Access. Piąty wariant to Edition 20, specjalna wersja wyposażenia, którą Volkswagen przygotował z okazji 20-lecia modelu. Jest to połączenie wyposażenia z odmiany Style oraz Airline z elementami charakterystycznymi tylko dla tej odmiany. Chodzi na przykład o specjalny wzór tapicerki, czy niedostępny w innej konfiguracji lakier Maple Metallic. Wersja Airline prawie zamyka gamę wersji wyposażenia w tym modelu. Na pokładzie tak skonfigurowanego Tiguana znajdziemy 19-calowe felgi Coventry, pełen pakiet stylistyczny Airline, na który składają się agresywniejsze zderzaki, progi i dyfuzor, sportowe fotele zintegrowane z zagłówkami, zderzaki Black Style, sportowa skórzana kierownica, podgrzewana, oczywiście z łopatkami, a do tego także adaptacyjne zawieszenie DCC Pro z wyborem profili jazdy. Wyżej pozycjonowana od Airline'a jest Airline Plus i również dodaje ona kilka przydatnych funkcjonalności. Na pokładzie mamy już kamerę 360 stopni czy reflektory przednie IQ Light HD LED Matrix, a także 20-calowe felgi. To teraz przejdźmy do silników. Gama zaczyna się od 131-konnego silnika 1.5 ETSI, czyli silnika benzynowego z układem miękkiej hybrydy. Jest również mocniejsza odmiana tego motoru, czyli 150-konna. Tę jednostkę można już zestawiać ze wszystkimi pozostałymi konfiguracjami wyposażenia. Mówiąc o benzynach, mamy jeszcze mocniejszy wariant 2.0 TSI o mocy 204 koni, już z napędem na 4 koła w standardzie. Ten motor również znajdziemy we wszystkich wariantach wyposażenia poza bazowym trendem. Najmocniejsza benzyna to również 2.0 TSI, ale w tym przypadku ma moc aż 265 koni mechanicznych. Ten napęd dostępny jest tylko w dwóch wariantach, Airline albo Airline Plus. Kolejnym silnikiem dostępnym w niemal wszystkich wersjach Tiguana jest 2.0 TDI, czyli klasyczny turbodiesel o mocy 150 koni. Dostępna jest również mocniejsza odmiana tej jednostki, ma 193 konie i w standardzie napęd na 4 koła. Taki Tiguan z mocniejszym dieslem dostępny jest od wersji Style w górę. SUV-a Volkswagena możecie jednak wybrać także z układem hybrydowym typu PHEV. Jest to połączenie silnika spalinowego o pojemności 1,5 litra i motoru elektrycznego. Łącznie cały układ generuje 204 konie mechaniczne. Akumulatory trakcyjne mają pojemność niecałych 20 kWh, a to daje nam realny zasięg na prądzie niespełna 100 km. Do tego samochód można ładować prądem stałym z mocą do 50 kW. Warto wspomnieć, że każdy Tiguan dostępny jest wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów. Napędy spalinowe sprzężone są z 7-stopniowym DSG, a hybryda z 6-stopniowym DSG. A jak to wszystko kształtuje się cenowo? Najtańsza odmiana Trend ze 131-konnym motorem kosztuje minimum 149 290 zł. 150-konna odmiana w wersji Live to już wydatek minimum 175 190 zł. Za hybrydę w wersji Live trzeba zapłacić minimum 192 390 zł. 204-konna benzyna 2.0 TSI w tej odmianie jest 8 000 droższa, ale ma napęd na 4 koła. Odmiana Live Plus wymaga dopłaty
kosztowały zaledwie 800 zł. I na naszym portalu FindCar jest to bardzo popularna wersja. Tutaj mamy tego przykład. Takie auto oferuje dealer z Łodzi. Pod maską ma 150-konną benzynę 1.5 ETSI, a na pokładzie oprócz wyposażenia standardowego także kamery 360 stopni, reflektory IQ Light LED Matrix czy ogrzewanie postojowe. Według cennika taki samochód powinien kosztować 191 880 zł, ale salon ustalił cenę tego egzemplarza na 165 400 zł. Wariant Style bazowo ma silnik 1.5 ETSI o mocy 150 koni i za tak skonfigurowany samochód trzeba zapłacić minimum 192 tysiące złotych. Do diesla trzeba dopłacić ponad 12 tysięcy złotych, a do hybrydy równe 17 tysięcy. 204-konna benzyna w wersji Style kosztuje minimum 216 500 złotych. Konfigurator w tym przypadku zamyka 193-konny diesel z napędem na 4 koła, który bazowo kosztuje prawie 230 tysięcy. Za wersję Edition 20 względem odmiany Style trzeba dopłacić od 2 do 4 tysięcy złotych w zależności od napędu. Warto podkreślić, że jubileuszowa wersja nie występuje z najmocniejszym dieslem. Cennik odmiany Airline zaczyna się od 206 tysięcy złotych za wersję ze 150-konną benzyną. Dopłaty do droższych napędów są bardzo podobne jak w przypadku wersji Style. Za najmocniejszy 265-konny motor benzynowy trzeba w odmianie Airline zapłacić minimum 229 tysięcy. Za Airline z plusem, zależnie od wersji silnikowej, dopłacamy od 2 do około 4 tysięcy złotych. Pamiętajcie jednak, że te podane przez nas przed chwilą ceny to są regularne ceny katalogowe i na co mnóstwo dowodów znajdziecie na findcar.pl, często znacząco różnią się one od cen finalnych, transakcyjnych i teraz Wam pokażemy to na przykładzie Tiguana, bo przechodzimy do, jak zawsze, najciekawszego fragmentu, czyli konkretnych ofert. Dla tych, którzy nie szukają na siłę nowego egzemplarza, mamy propozycję bardzo świeżej używki. To Tiguan z 2025 roku, który przejechał zaledwie 9000 km. Mamy tutaj wersję Life Plus połączoną ze 150-konnym silnikiem 1.5 ETSI. Jest to Tiguan z 2025 roku, który do tej pory przejechał niespełna 9000 km. Wersja Life Plus połączona ze 150-konnym silnikiem 1.5 ETSI. Auto wyceniono na niecałych 143 tysiące złotych, czyli znacznie mniej niż musielibyśmy zapłacić za tak skonfigurowanego, nowiutkiego Tiguana. Popularną metodą oszczędzenia przy zakupie nowego auta z salonu jest wybór egzemplarza, który służył jako auto demonstracyjne w salonie. Poza tym najczęściej są to bardzo dobrze wyposażone wersje i tak jest w przypadku tego egzemplarza, który sprzedaje dealer z Rzeszowa. Tiguan w topowej odmianie Airline Plus. Pod maską 204-konny układ hybrydowy. Cena katalogowa tak wyspecyfikowanego auta to aż 267 790 zł, ale na FindCar to auto zostało wystawione za niecałych 180 tysięcy. Daje Wam to prawie 90 tysięcy oszczędności za niemal nowiutkie auto, które oczywiście jest jeszcze na gwarancji. A ile trzeba zapłacić minimum, żeby wyjechać kompletnie nowym Tiguanem z salonu? 152 900 zł. Dealer z Warszawy oferuje takiego Volkswagena w wersji Life Plus z podstawowym 131-konnym silnikiem. Poza wyposażeniem standardowym w tym aucie znajdziemy 18-calowe felgi i opcjonalny pakiet zimowy. W tym przypadku w porównaniu do ceny katalogowej oszczędzamy ponad 26 tysięcy złotych. Jeżeli 131 lub 150 koni mechanicznych to dla Was za mało, to zawsze możecie wybrać jednostkę 2.0 TSI, która ma 204 konie mechaniczne. Dealer z Poznania sprzedaje Tiguana właśnie z takim silnikiem w wersji Elegance, czyli ekwiwalentem odmiany Style. To auto zostało doposażone w obszerne pakiety promocyjne, pakiet zimowy i pakiet technologiczny. Katalogowo tak skonfigurowany Volkswagen powinien kosztować ponad 217 tysięcy złotych, tymczasem w poznańskim salonie jego cena to 180 400 złotych. To teraz może mocny diesel, napęd na 4 koła i naprawdę rodzinne wyposażenie? Dla wielu jest to zestawienie niemal idealne. Salon w Koszalinie posiada właśnie takie auto, w dodatku w najbogatszej odmianie Airline, ale bez plusa. Według cennika tak skonfigurowany Tiguan powinien kosztować 232 tysiące, tymczasem dealer wystawił go za 205 200 zł.
Volkswagen Tiguan przez niemal 20 lat zagrzał sobie miejsce na polskim rynku. Najnowsza generacja nadal jest jednym z najpopularniejszych kompaktowych SUV-ów. I to nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. I nie ma co się temu dziwić. Praktyczność, ceniona przez klientów technologia, dobre wyposażenie, to wszystko musi się po prostu sprzedawać. A Wy, szukając auta, musicie koniecznie zawitać na platformę findcar.pl, bo mamy tam ponad 30 000 samochodów, wszystkie od autoryzowanych dealerów. Stoją u nich na stokach, są dostępne od ręki. Są albo nowe, albo używane z ich oficjalnych programów. Więc wpadajcie na findcar.pl, buszujcie, wyszukujcie swoich wymarzonych, ulubionych samochodów. Potem nie zapomnijcie napisać maila do dealera, na przykład z pytaniem o to, jakie jest w stanie przygotować Wam finansowanie. I radzimy Wam regularnie sprawdzać nasze ogłoszenia, bo jedne codziennie znikają, ale pojawiają się też co chwilę nowe kąski. Więc klikajcie, wyszukujcie, a potem jedźcie.